Witam na zbliżającym się Pen Show. Poland w Katowicach będzie można kupić takie oto pióro Nyja, wykonane przez Drewnem Pisane. Kolejna edycja na kolejne Pen Show. I w takim oto pudełku z grawerowanym laserowo wizerunkiem Nyi na okładce dostajemy taką tutaj metalową wizytówkę z opisem tego, kogo dotyczy, a więc Pani Śmierci w religii starosłowiańskiej i taką wizytówkę informującą o tym, z czego zostało to pióro wykonane. Mamy nabój, mamy też takie etui, no i oczywiście jest pióro wieczne w kolorystyce nawiązującej do atramentu na tegoroczne Pen Show, a którym ten drewno, z którego tu jest wykonane, więc klon to pióro, jest zabarwione właśnie tym atramentem. I po kolei skówka ze stalowym klipsem z numerem 00, bo to jest taki model demonstracyjny. I tutaj mamy wizerunki Nyi, czaszki i takiej jakby można powiedzieć logo i krukiem latającym. Natomiast jest to pióro flat top, a więc na płasko wykończone z obu stron. Korpus z drewna także, a ma tu dwie takie żywiczne wstawki i końcówka też z czarnej żywicy. A tutaj w tym modelu mamy stalówkę stalową boka i dość długa sekcja, która pozwala pióro chwytać niżej lub wyżej, w zależności od tego, jak kto woli. Jeszcze przyjrzyjmy się tutaj grafice laserowo nanoszonej na to polakierowane drewno. I tutaj widzimy właśnie Nyję, czaszkę i kruka, więc symbole tej bogini. I tutaj jeszcze mniejsze czaszki widzimy także, no i liternictwo Pen Show. Natomiast tutaj z bliska teraz można zobaczyć, jak mienią się te dwa paski żywicy i ze stalowymi pierścieniami oddzielającymi je. I tak jak już mówiłem, pióro to barwione, a właściwie drewno było barwione atramentem Full Moon przygotowanym przez KWZ Inc. W środku mamy konwerter, boka. Być może można to pióro przerobić także na zakraplaczowe, jakby ktoś miał taką chęć, bo nie ma w środku metalowych elementów. Na pióro nie założymy skówki z tyłu, ale jest wyjątkowo długie, aby nie było to konieczne. Nie da się ukryć, że jest to długie pióro. Parker Duofold Centennial, Sonnet, Lamy All-Star i Pelikan 140. I tu widać, że bez skówki jest dłuższy od Lamy o mniej więcej centymetr. Bez skówki ma 137 mm, natomiast ze skówką 15 cm długości. Co do średnicy, to sekcja ma 11,5 mm, natomiast korpus ma 15 mm średnicy, a całe pióro z konwerterem waży 28 gramów. Stalówkami firmy Bock pisze się bardzo przyjemnie. Ja tutaj nie widzę żadnych problemów, żadnego oczywiście drapania tutaj nie wyczuwam. To jest stalówka F, takiej średniej grubości F i nie jest taka miękka ta stalówka. Jeszcze tutaj spróbuję trochę docisnąć, pogrubia to linię, dostarcza więcej atramentów, ale nie ma tutaj możliwości dużej zmiany grubości linii. Takie dość średnio, jak widać, zachlapałem sobie tutaj pulpit. Bez nacisku także dobrze pisze i jest dobrze
wyszlifowane naokoło, także można stalówką odwróconą o 180 stopni też pisać bez żadnego drapania i przeszkód. Jeszcze troszkę detali i zbliżeń na koniec. Tutaj widać właśnie, jak ziarenka, które są w tym atramencie, się tutaj rozkładają na powierzchni skówki i korpusu, a tutaj laserowo, jeszcze raz przypomnę, naniesiona na korpus i skówkę grafika. Właściwie tutaj tylko grafika jest naniesiona na skówkę, korpus jest bez ilustracji. Jeszcze raz rzut oka na czaszkę i tutaj jakieś totemy chyba, jak się można domyślić, i kolejne trupie czaszki. Klips twardy, stalowy, a więc spełnia swoją rolę doskonale. Kolejne zbliżenia pokazują, że tutaj mamy wszystko ładnie dopracowane, także urzekająca przynajmniej dla mnie jest na okładce ta grafika. Pudełko bardzo ciekawie się prezentuje, klapka zamykana magnetycznie. Tyle na dziś i informuję jeszcze raz, pióro do nabycia będzie na stoisku Drewnem Pisane na Pęczą w Katowicach. Do usłyszenia.